Zapraszam Was na podróż po krętych drogach Madery, gdzie proste nie kończą się zakrętami. Tu zakręty kończą się prostymi. Zobaczymy też miejsca turystyczne, do których w łatwy sposób można dojechać motocyklem. To jedno z tych najbardziej znanych miejsc na Maderze i koniecznie musicie je wpisać do swojego grafiku, kiedy tutaj będziecie. Porto Moniz to kolejna miejscówka, której nie sposób pominąć. Miejscowość położona na najbardziej wysuniętym północno-zachodnim krańcu Madery. To tutaj potężne fale Atlantyku od tysięcy lat uderzają w zastygłą lawę. To, co dziś zachwyca turystów, zaczęło się miliony lat temu, kiedy lawa spływała do oceanu, gwałtownie zastygała, tworząc fantastyczne formacje bazaltowe. W tym miejscu utworzyły się swoistego rodzaju baseny. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Myślę, że mam świetny materiał, ale wszystko zależy od YouTube'a, czy to pójdzie po internecie. Pójdźmy tam, gdzie jeszcze nas nie było, a tam nas nie było. Pięknie ta woda wygląda. Never the same. Te białe fale rozbijające się od wulkaniczne skały. Dzisiaj ruszyłem na zachód z Funchal. Jechałem jakby południem wyspy nad Atlantykiem, przeciąłem wyspę w górę na północ i dojechałem również na zachód, ale od północnej strony. Teraz jesteśmy od północnej strony wyspy i na jej zachodnim brzegu. If I'm going with you, Mamy dzisiaj cały dzień na jeżdżenie. Szkoda, że tą gorączkę mam. Nie wiem, ile wytrzymam. Ale do domu wrócić muszę i to będzie jakieś 50 kilometrów. Na jutro zaplanowałem jeszcze wschodnią i północno-wschodnią część wyspy. Też tam są ładne miejsca, w których mam zamiar zrobić kilka fajnych ujęć, fajnych zdjęć. No i bawimy się na motocyklu. No to jest ta forma zwiedzania wyspy, myślę, że jest najbardziej optymalna. Przyjechanie tutaj i siedzenie tydzień w hotelu, może, są tacy, co i tak lubią, natomiast myślę, że też nie siedzą cały tydzień w hotelu, jakie samochody wypożyczają. Samochody w wypożyczalniach jest niewiele, bo są wypożyczone, ludzie inaczej się tu nie poruszają. No a motocykl jest jeszcze fajniejszą formą przemieszczania się, bo te ulice tutaj w znakomitej większości są ciasne, więc nam na motocyklach dużo łatwiej się przemykać. No jest to ciekawe, jak już tak troszeczkę człowiek nabierze tej motocyklowej ogłady, że potrafi przewidywać te łuki, zresztą one są dobrze oznakowane też w tej chwili, to już zaczynam zauważać. To fajnie się jeździ po tych zakrętach, a myślę, że ktoś, kto ma większe doświadczenie niż ja w jeździe motocyklem, no bawiłby się tutaj jeszcze lepiej. Takich osób jest raczej więcej niż mniej. Mówią, że to Stelvio to taka najpiękniejsza droga. Trzech panów, sławnych panów z Top Gear mówiło o tym, że Stelvio jest taką najpiękniejszą drogą na świecie. Potem mówiono, że Transfogaraska czy Transalpina w Rumunii to najpiękniejsze drogi na świecie. Ale naprawdę, no tutaj to jest dla mnie, ja nie wiem, no muszę pojechać do Rumunii, muszę pojechać do Przełęczy na przełęcz Stelvio.
Już w pierwszej dekadzie sierpnia 2026 roku będzie miało to miejsce i już teraz zapraszam Was na film z tej podróży. A przed Wami Farol de Ponta, najbardziej na zachód wysunięta latarnia morska. To tu jest taki prawdziwy koniec Madery. Jest to jedno z najciekawszych miejsc na wyspie, nie tylko ze względu na widoki. Latarnia stoi na przylądku Ponta da Vigia na zachodnim krańcu wyspy. Jej wieża ma zaledwie 14 metrów wysokości, ale stoi na klifie, dzięki czemu światło znajduje się aż 312 metrów nad poziomem morza. Dzięki temu statki mogły dostrzec sygnał z bardzo dużej odległości. Powstała w 1911 roku, ale uruchomiona została dopiero 5 czerwca 1922. Miejscowość Santana, położona na północnej części wyspy, słynie z domków pokrytych strzechą. O historii tych domków najwięcej dowiecie się tutaj, będąc na miejscu. Pokażę Wam je tylko paluchem. Nie dajcie się też wkręcić w fejkową informację na temat tego, że w miejscowości Santana mieszkał Carlos Santana i że wszyscy mężczyźni w tej miejscowości mają tak na imię. To turystyczny fake. Właśnie o tych domkach Wam opowiadam. Koniecznie musicie je zobaczyć z bliska. Funchal w całej jej okazałości na tym wzgórzu. Tam widzicie również te jadące kolejki górskie. Telemerico. Taka podróż od dołu od oceanu, tam na samą górę, w chmury, w mgły, które tam się znajdują, trwa około 15 minut, zjazd tyle samo i kosztuje to 20 euro. Byłem, bo nie tylko motocyklowe atrakcje możemy tutaj przeżywać, możemy również pobawić się w inny sposób, kiedy pogody nie ma być. A dzisiaj ma być pochmurnie i być może troszeczkę popadać. Wczoraj byłem na przylądku Świętego Wawrzyńca, no bardzo piękne widoki i ja już wiem dzisiaj, że polecam Maderę jako miejsce no takie bardzo atrakcyjne dla motocyklisty. Bardzo. Mam tylko nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo mam niepodpięty mikrofon i mikrofon z kamerki. Niestety nie słychać Cię dobrze, dlatego ja opowiem, co warto zobaczyć na Maderze. Madera kryje w sobie wiele skarbów, od barwnego Funchal z ogrodami i targiem Mercado dos Lavradores, przez wąskie lauryzylwowe lasy wpisane na listę UNESCO, po spektakularne klify Cabo Girão, jedne z najwyższych w Europie. Warto wspiąć się na Pico do Arieiro, by o świcie obserwować, jak słońce wynurza się nad morzem chmur. Egzotyczne ogrody Monte oraz niepowtarzalna przejażdżka wiklinowymi sankami Monte Tobogan to miejsca, które na długo zostają w pamięci. A jak poruszać się po tej skalistej wyspie? Infrastruktura jest tu małym inżynieryjnym cudem. Szosy niemal obiegają wyspę, ale by je doprowadzić przez górzysty teren, wybudowano setki tuneli. Główna sieć drogowa ma kilkaset kilometrów tras regionalnych, przy czym znacząca część prowadzi przez tunele. Źródła techniczne mówią o kilkudziesięciu kilometrach tunelów i kilkudziesięciu do ponad 100 tunelach rozrzuconych po wyspie, co czyni komunikację możliwą tam, gdzie natura wydawała się bezwzględna. To właśnie tunele i estakady pozwoliły połączyć wioski i uczynić Maderę łatwiejszą do zwiedzania. No i wreszcie dojeżdżamy do statui Chrystusa Króla nieopodal Funchal. Dron pomocnik ledwo daje radę, by utrzymać stabilne ujęcia. Sławek ze wzruszenia stracił głos, więc ja zachęcam do zostawienia komentarza i subskrypcji kanału. A jeśli pozostaniesz dłużej, to niebawem obejrzysz naszą relację z Sycylii. Być może będę głosem innego motocykla.